Cześć, tutaj Aga Ochałek Yoga i tak sobie pomyślałam, że w tych pięknych okolicznościach kolumbijskiej przyrody, trochę na spontanie, trochę bez przygotowania, chciałabym Wam poopowiadać o tym, jak to się w ogóle stało, że ja jestem tą nauczycielką jogi i mogę na przykład tutaj prowadzić zajęcia dla grupy wspaniałych kobiet na wyjeździe, w wyprawie rozwojowej. I jak to się w ogóle potoczyło, że tutaj się znalazłam, że mam możliwość współpracy z takimi wspaniałymi osobami. Jak to się w ogóle potoczyło, że jestem tą nauczycielką jogi. Mam nadzieję, że to będzie krótka wypowiedź, ale przez ostatnie lata wydarzyło się tak dużo rzeczy, że może to być trochę nieskładne i może to być trochę emocjonalne dla mnie, więc mam nadzieję, że będziecie z ciekawością tego słuchali, a jeśli spodoba Wam się ten tryb vlogowania, trochę opowiadania o mnie, o mojej przygodzie, ścieżce zawodowej, przygodzie jako nauczycielka jogi, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, to pomoże mi dotrzeć do większej ilości osób. Daj o sobie znać w komentarzu, daj łapkę w górę, bo wtedy mam pewność, że to, co robię, ma sens i mogę dzielić się tą wiedzą z większym gronem odbiorców. Nie przedłużając, już zacznę troszkę mówić o tym, jak to się wydarzyło, że ja jestem tą nauczycielką jogi. Najlepiej zacznę od początku, czyli od tego, czym zajmowałam się wcześniej, bo to nie jest tak, że byłam od zawsze nauczycielką jogi. Tak naprawdę uczę 4 mniej więcej lata i wcześniej robiłam totalnie coś innego. Byłam doktorantką na jednej z krakowskich uczelni, na Akademii Górniczo-Hutniczej i robiłam doktorat z geodezji, a dokładnie rzecz biorąc z geodezji górniczej, więc można było mnie spotkać w wielu ciemnych dziurach tego świata, kopalniach, jaskiniach, sztolniach, więc robiłam ciekawe projekty, ale nie do końca czułam, że to jest moje. Trochę tak z automatu przeszłam ze studiów magisterskich do studiów doktoranckich i skończyłam je. Zrobiłam 5 lat studiów doktoranckich, ale nie obroniłam doktoratu, nie napisałam pracy, bo już wtedy czułam, że to nie jest moje. Długa była ta droga, ale było tam bardzo dużo elementów. Między innymi już w trakcie studiów doktoranckich zaczęłam swoją terapię, która uświadomiła mi wiele rzeczy. Do tego doszła pandemia, która pozwoliła mi się troszeczkę zatrzymać. Ja dużo z niej wyniosłam tak naprawdę. Pozwoliła mi zajrzeć trochę w to, co ja w ogóle ze swoim życiem robię, co ja w tym życiu chcę osiągnąć i to nie było to, co robiłam wtedy zawodowo. Doszłam do wniosku, że ja jestem dobrą panią inżynier, ale niekoniecznie cieszy mnie to i satysfakcjonuje. I dlatego stwierdziłam, że zaczynam szukać siebie. Mniej więcej wtedy zaczęłam też tak regularnie praktykować jogę. Zaczęłam też jeździć na różnego rodzaju retreaty jogowe i ta joga pojawiła się w moim życiu na stałe. W pewnym momencie poczułam, że jest to coś, co chciałabym spróbować dawać też ludziom. Poczułam takie, można powiedzieć, powołanie do tego, żeby zacząć dzielić się tym z ludźmi. I to nie było też tak, że od razu stwierdziłam, że idę na kurs, kupuję kurs. Niestety kursy są drogie, więc ja nie byłam pewna, czy to na pewno jest to, czym chcę się zająć, więc na swoim Instagramie opublikowałam taką relację, w której zapytałam moich znajomych, czy byliby chętni na taką wspólną praktykę jogi, podczas której zrobimy coś dla siebie. Oczywiście zaznaczyłam, że nie jestem jeszcze pełnoprawną nauczycielką jogi, chcę po prostu spróbować, czy to jest coś dla mnie, czy ja chcę to robić, czy ja chcę kupić ten kurs, czy ja chcę iść w to dalej. I byłam mega zaskoczona, bo wtedy zgłosiło się około 15 osób. Pamiętam, że wynajęliśmy sobie salę, podzieliliśmy się kosztami tej sali oczywiście. I ja poprowadziłam te pierwsze zajęcia jogi dla tej grupy i to było bardzo stresujące wydarzenie. Generalnie przygotowywałam się na nie ze 3 dni. Byłam bardzo zestresowana. Pamiętam, jak mega się spociłam podczas prowadzenia tych zajęć, ale to była bardzo uświadamiające. Ja już po tych zajęciach wiedziałam, że chcę to robić. I ta grupa została ze mną na kolejne miesiące. Od razu po tych pierwszych zajęciach wróciłam do siebie, wróciłam do swojego mieszkania i pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było kupienie tego kursu nauczycielskiego i zaczęłam swój pierwszy kurs nauczycielski, ten taki typowy RYT 200. Robiłam go stacjonarnie w Krakowie przez bite 3 tygodnie. Od rana do wieczora była joga, różnego rodzaju wykłady, praktyki. To był bardzo dobry kurs. No i też muszę powiedzieć, że wtedy ta moja praktyka wcale nie była jakaś wybitna. Pamiętam, że miałam problemy też ze staniem na głowie, nie umiałam wielu pozycji i też martwiłam się o to, że w sumie moja praktyka nie jest taka, wiecie, jak słyszy się od różnych nauczycieli jogi, że ich praktyka to jest 17 lat na macie i dopiero po 15 zrobili kurs nauczycielski i byli gotowi na to, żeby uczyć. Moim zdaniem to bardzo zależy. Moja praktyka nie była długa. Ja praktykowałam przed moim kursem maksymalnie 2 lata, ale czułam, że jest to coś, co
chcę pogłębiać, jest to coś, co chcę robić i że jestem w stanie poświęcić temu bardzo dużo czasu, żeby podszkolić swój warsztat. Dlatego ja od razu po kursie, co też teraz mocno podkreślam, jeśli współpracuję z jakimiś nauczycielami jogi, żeby zaraz po kursie próbować dzielić się tą wiedzą, którą na kursie uzyskaliśmy, gdzieś ugruntować sobie te wszystkie informacje, które zdobyliśmy. No bo jeżeli nie zrobimy tego od razu po kursie, no to wtedy będzie nam coraz trudniej z czasem dzielić się tą wiedzą. Będziemy po pierwsze zapominać trochę, a po drugie będzie się nam włączał ten słynny syndrom oszusta po prostu i nie będziemy w stanie wejść w to już tak na świeżo. Więc ja zachęcam do tego, żeby przełamywać swoje lęki, przełamywać swoje strachy, wychodzić troszkę poza tą swoją strefę komfortu, żeby od razu zaczynać uczyć. Nie muszą to być od razu szkoły jogi. Możesz po prostu poprosić swoją rodzinę czy swoich znajomych o to, żeby popraktykowali z Tobą, żebyś spróbowała, żebyś spróbował swoich sił z osobami, które znasz, z którymi czujesz się bezpiecznie, no i z czasem kroczek po kroczku będziesz mógł sobie na więcej pozwolić i spróbować swoich sił na przykład w szkołach jogi. Ale wracając do mojej historii, będzie tu pewnie dużo dygresji, wracając do mojej historii, właśnie zaraz po tym kursie ja właśnie to zrobiłam. Od razu napisałam do kilku szkół jogi w Krakowie i chciałam po prostu uczyć. No i tak się udało. Kilka szkół odpowiedziało bardzo pozytywnie i rozpatrzyło moją prośbę, więc zaczęłam uczyć w kilku szkołach jogi. W tym momencie zostały mi tylko 3. Uczę w Yoga Centrum w Krakowie, uczę w Karimacie w Krakowie i w Auro Yoga Studio. Bardzo lubię i bardzo polecam wszystkie te szkoły i zapraszam oczywiście na moje zajęcia. Ale jeszcze muszę powiedzieć o takich trudach tych wszystkich zmian zawodowych, bo to wcale nie jest takie proste. Jeżeli chcemy wprowadzić jakąś zmianę do naszego życia, nawet jeżeli ta zmiana ma okazać się być dobrą zmianą, pojawia się nam bardzo dużo obaw, bardzo dużo lęków, bardzo dużo strachów związanych z tą zmianą. Jest to stres dla naszego ciała, jest to stres dla naszego umysłu. To nie było proste. Tak naprawdę ten czas przejścia z doktoratu do pełnoetatowego bycia nauczycielką jogi trwał, powiedzmy, 2 lata. 2 lata zastanawiałam się w ogóle, co ja chcę ze swoim życiem zrobić. Teoretycznie miałam taką ciepłą posadkę na uczelni, mogłam sobie kontynuować ten doktorat, mogłam sobie jakoś urządzać się już w tym świecie naukowym, zwłaszcza, że ja naprawdę byłam, teraz mogę to powiedzieć, z czystym sumieniem, ja byłam naprawdę bardzo dobrą naukowczynią. Publikowałam mnóstwo publikacji naukowych, możecie je też znaleźć w internetach. Brałam udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ja naprawdę byłam bardzo dobrą naukowczynią, nawet zgarniałam nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe ministra szkolnictwa, więc tak naprawdę to była moja taka dobra, ciepła posadka. Wtedy, kiedy już poczułam, że to nie jest moje, no to stwierdziłam, że to jest moment na to, że muszę coś zmienić. Na mojej drodze pojawiało się dużo osób, które w jakiś sposób mi pomagały te decyzje podjąć, albo nie. Trochę mnie też gdzieś tam zniechęcały, żeby wejść w to. Brałam też udział w różnego rodzaju mentoringach. Ogólnie polecam. Nie były to mentoringi związane z jogą, ale były to mentoringi między innymi biznesowe albo takie organizowane przez różnego rodzaju fundacje. Trafiłam na super kobiety i super mentorów również, czyli super mentorki i super mentorów, którzy pomogli mi wejrzeć troszeczkę bardziej w głąb siebie, wejrzeć w moje potrzeby, w moje cele. Każdy mentoring to było takie określenie celu. Na przykład ostatnim mentoringiem, który bardzo mi pomógł i który tak ostatecznie powiedział mi: tak, Aga, ty chcesz być nauczycielką jogi. Był mentoring organizowany przez Perspektywy Women in Tech Leadership Academy i tam poznałam Kamilę, moją mentorkę, która bardzo, bardzo pomogła mi spojrzeć na różne rzeczy z różnych perspektyw i mimo, że totalnie Kamila nie była związana z jogą w żaden sposób, była w stanie wejść w moją skórę i pomogła mi wiele rzeczy zrozumieć. Więc po tym mentoringu, który trwał pół roku, a tak właściwie już w trakcie jego trwania, mam decyzję, że kończę studia doktoranckie, jak kończy się wrzesień, czyli z końcem roku akademickiego i staram się o założenie działalności. Założyłam swoją jednoosobową działalność gospodarczą, właśnie mija mi 2,5 roku, więc niedługo wchodzi duży ZUS. Zaczęłam działać jako nauczycielka, zaczęłam udzielać się w różnych miejscach. Muszę powiedzieć, że niestety w Polsce zawód nauczyciela jogi jest bardzo mało opłacalny, jeśli chodzi o takie prowadzenie zajęć w szkołach jogi. Jeżeli robimy to jako freelancerka właśnie w szkołach jogi, uczymy tylko w szkołach jogi, nie ma szans, żebyśmy się utrzymali na takim godnym poziomie albo na takim poziomie, żeby utrzymać sobie mieszkanie w Krakowie. Więc to jest wykonalne, chyba że chcemy pracować po 16 godzin dziennie i 16 godzin dziennie prowadzić zajęć, żeby się zajechać. No, nie ma szans po prostu, żeby się utrzymać finansowo prowadząc tylko zajęcia jogi w szkołach, więc trzeba szukać różnego
innego sposobu zarabiania. Mając różnego rodzaju doświadczenia, bo też podczas tego szukania swojej ścieżki zawodowej nie tylko zaczęłam zajmować się jogą, ale też byłam fotografką, robiłam sesje zdjęciowe, tworzyłam loga, między innymi tworzyłam branding firmy Vanway Camper Vans, czyli firmy, która wynajmuje teraz samochody przygodowe, możecie też sobie obczaić. Zajmowałam się contentem na social mediach, więc generalnie to bardzo mi pomogło do tego, żeby później łatwiej reklamować siebie jako nauczycielka jogi. No i próbowałam różnych opcji. Dużo bardziej opłacalne są na przykład zajęcia w korporacjach, które są w stanie zapłacić więcej za pojedynczą godzinę zajęć, więc żeby jakkolwiek się utrzymać, szukałam różnych opcji dochodu. To zajęcia w szkołach jogi, były to zajęcia w korporacjach, były to zajęcia indywidualne, których na początku nie było za dużo. Wiadomo, trzeba się też wyszkolić. Tam jeszcze zaczęłam robić warsztaty pomalutku, małymi kroczkami, na początku tańsze, teraz już są droższe, ale uczyć też należy się nauczyć. Proces naszego uczenia albo to, jak wygląda nasza praktyka, zmienia się z czasem, więc na początku na przykład ja pamiętam, że bardziej czułam się w takich miękkich praktykach, bardziej slow. Takie praktyki też możecie znaleźć właśnie na początkach mojego YouTube'a i takie praktyki ogólnorozwojowe. Teraz na przykład moja praktyka bardziej dąży do pozycji zaawansowanych. Lubię uczyć osoby na troszkę wyższym poziomie świadomości ciała, troszkę wyższym poziomie tej świadomości praktyki jogi, na przykład w kierunku szpagatów, w kierunku pozycji odwróconych. I ta moja praktyka nie jest taką klasyczną praktyką jogi, ale jest taką mieszanką, trochę mobility, trochę flexibility, trochę właśnie jogi klasycznej. To też trochę wynika z tego, że jak robiłam kurs nauczyciela jogi, zrobiłam sobie także kurs instruktorki pole dance'u i przez właściwie 2 lata uczyłam również pole dance'u. Też sprawiało mi mega fan, ale jak to w życiu bywa, nie można ciągnąć miliona srok za ogon, bo wtedy byłam instruktorką pole dance'u, byłam nauczycielką jogi i do tego robiłam doktorat. Więc z doktoratu zrezygnowałam i po roku właśnie ciągnięcia i pole dance'u i jogi stwierdziłam, że nie dam rady dalej pracować w tych 2 kierunkach i z czegoś trzeba zrezygnować. No, joga ciągnęła mnie bardziej, była mocniej w moim serduszku, więc zostawiłam sobie jogę jako ten mój mocny element zawodowy, a pole dance został jako moje hobby. Wracam sobie do niego dla siebie i nie muszę już tyle kreatywności rozdzielać na te 2 obszary. Ta nasza kreatywność nie jest nieograniczona i nasza energia i nasza siła jest ograniczona, a pole dance jest mega wysiłkowy i joga jest mega wysiłkowa, więc łączenie tych 2 elementów było już za trudne, więc zrezygnowałam i teraz jestem w jodze na 100%. W pewnym momencie zaczęłam też robić wyjazdy. To też jest temat na kolejny vlog, myślę. W ogóle tych tematów jest bardzo dużo. Ja teraz troszkę skaczę, chcę Wam tylko nakreślić, jak to wszystko wyglądało. No i też podczas tych tak naprawdę 3 lat, bo to nie jest dużo, 3-4 lat uczenia, 2 lat prowadzenia działalności, ilość zajęć, które prowadzę w tygodniu się mega zmieniała. Szukałam trochę takich swoich maksimum. Maksymalnie pamiętam, że prowadziłam około 20 godzin tygodniowo i to było zabójcze. Moje ciało już nie wytrzymywało. Nie było czasu, nie było sił w ogóle na swoją praktykę własną, więc progresu nie było. I teraz, kiedy troszkę się ustatkowałam, poczułam się troszkę bardziej bezpieczna finansowo po 2 latach, więc przypominam, że to wcale nie jest takie wszystko kolorowe i nie wierzcie w to, że rzucicie korpo i nagle wszystko będzie u Waszych stóp. Niestety tak nie wygląda. Trzeba mieć trochę twardy tyłek, żeby się utrzymać, żeby iść w to tak na 100% i czuć, że to jest Wasze. Po tych kilku latach już teraz mogłam sobie pozwolić na to, żeby poodrzucać kilka zleceń. Już teraz na przykład nie prowadzę zleceń, nie prowadzę zajęć dla korporacji co tydzień. Wolę poprowadzić sobie zajęcia grupowe, które mnie rozwijają bardziej jako nauczycielkę jogi. Wolę pójść na swoje, więc rozwijam swoją działalność online, ale to też jest coś nowego, więc muszę teraz szukać klientów, którzy będą chcieli kupić ode mnie te kursy online, bo na zajęciach stacjonarnych ludzie nie mogą się dostać na moje zajęcia, no ale online teraz już są czymś nowym, czym się zajmuję, więc muszę szukać tych klientów od nowa. Więc jest to proces, który trwa bardzo długo, jest męczący. Nieraz byłam załamana, nieraz płakałam, nieraz chciałam tym rzucić w kąt i chciałam wrócić do korpo, wrócić na uczenie, zrobić cokolwiek innego, żeby nie musieć już robić wszystkiego naraz. Teraz jest taki moment chyba, że doceniam i doceniam to, że to zrobiłam, doceniam to, że się odważyłam. No, sam fakt, że jestem tutaj, że mogę podróżować, spełniać swoje marzenia podróżnicze i łączyć to z moją pracą. Tutaj prowadzę zajęcia dla grupy kobiet, 14 kobiet, które są tutaj na wyprawie. Zrobimy coś dobrego, zwiedzamy i jednocześnie robimy coś dobrego dla siebie. Jestem mega wdzięczna, ale naprawdę był to bardzo trudny proces. To były bardzo trudne lata. Mimo tego, że na Instagramie
Instagramie widzicie same piękne ujęcia, to ja mam teraz taką misję, żeby powiedzieć, że to naprawdę jest trudne i że trzeba bardzo dużo włożyć w to, żeby do takiego punktu dojść. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie właśnie tej całej mojej ścieżki zawodowej, odnośnie przebranżawiania się, odnośnie jogi w biznesie w jodze, to śmiało dawajcie mi znać w komentarzach. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten filmik nie był za bardzo chaotyczny i że coś z niego wyniesiecie. Myślę, że w takich kolejnych odcinkach vlogowych trochę o tym, po opowiadaniu o tych takich trudnościach bycia nauczycielem jogi, nauczycielką jogi, o takich początkach, gdzie byłam mega zestresowana każdymi zajęciami, gdzie każda osoba z nietęgą miną na zajęciach już wprowadzała we mnie stres i napięcie i to, że jej się to nie podoba, albo takiej niepewności, czy ja robię dobrze, syndromie oszusta. Chętnie Wam o tym poopowiadam. Jeśli macie jakieś tematy, o których chcielibyście usłyszeć, to też koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że taka forma Wam się troszkę spodoba. Może to będzie taka fajna zapowiedź tego, że będę tutaj troszkę więcej gadać o sobie, o tym, jak to wszystko wygląda i może kogoś to zainspiruje, może komuś to w czymś pomoże. Także dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca i dajcie koniecznie o sobie znać, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Jeśli to jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał i mam nadzieję do zobaczenia na macie. Pozdrawiam Cię ciepło. Do zobaczenia. Cześć.